Jaki jest najlepszy amulet i jakie pierścienie warto nosić w Gothic Remake? Gdybyście zadali mi to pytanie jeszcze kilka tygodni temu, odpowiedziałbym praktycznie od razu. Wojownik, amulet siły, łucznik, amulet zręczności, mag, amulet magii. I pewnie większość z Was odpowiedziałaby dokładnie tak samo. Problem w tym, że podczas przygotowywania mojego dużego materiału o najlepszych buildach zacząłem analizować nie tylko broń i pancerze. Policzyłem również wszystkie pierścienie i amulety. Sprawdziłem, kiedy naprawdę zwiększają skuteczność postaci, a kiedy tylko ładnie wyglądają w oknie statystyk. I wtedy okazało się coś bardzo ciekawego. Przez sporą część gry sam zakładałem niektóre przedmioty tylko dlatego, że podnosiły siłę, zręczność albo manę. Widziałem większą liczbę w statystykach i automatycznie uznawałem, że postać stała się silniejsza. Tylko że w wielu sytuacjach wcale tak nie było. Bo na początku gry dodatkowe punkty siły czy zręczności potrafią zrobić ogromną różnicę. Pozwalają wcześniej założyć lepszą broń, przekroczyć wymagany próg statystyk i wyraźnie zwiększyć zadawane obrażenia. Ale później wszystko zaczyna się zmieniać. W środkowej i końcowej fazie gry większość postaci ma już wyuczone maksymalne 100 punktów siły lub zręczności, a kolejne statystyki zdobywa się głównie z mikstur i bonusów. W tym momencie wiele osób nadal uparcie nosi amulety i pierścienie zwiększające główną statystykę, mimo że często znacznie więcej zyskaliby na odporności, punktach życia albo manie. Dobrym przykładem jest kusza wojenna. Teoretycznie każdy dodatkowy punkt zręczności przybliża nas do maksymalnych obrażeń. W praktyce jednak, mając od 80 do 199 punktów zręczności, zdecydowaną większość przeciwników i tak zabijemy 2 strzałami. Dopiero przy 200 punktach zaczynamy eliminować prawie wszystkich jednym trafieniem. Żeby osiągnąć taki wynik, trzeba jednak praktycznie wycisnąć z gry każdy możliwy punkt zręczności i poświęcić na to również miejsca na pierścienie oraz amulet. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy naprawdę warto poświęcać całą biżuterię tylko po to, żeby od czasu do czasu zabić przeciwnika jednym strzałem, zamiast 2? Czy może lepiej zwiększyć swoją przeżywalność i zyskać więcej w realnej walce? Dlatego dzisiaj nie odpowiem Wam na pytanie, który amulet jest najlepszy, bo taka odpowiedź po prostu nie istnieje. Zamiast tego pokażę Wam, jak dobierać pierścienie i amulet do etapu rozwoju postaci, osobno dla wojownika, łucznika i maga. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy warto inwestować w główną statystykę, a kiedy znacznie lepszym wyborem będzie odporność, życie albo mana. I gwarantuję Wam, że przynajmniej jedna z tych decyzji mocno Was zaskoczy. Zaczynamy od wojownika, bo tutaj odpowiedź wydaje się najbardziej oczywista. Gramy siłą, więc zakładamy amulet zwiększający siłę. I wiecie co? Na początku gry to naprawdę jest najlepszy możliwy wybór. Każdy dodatkowy punkt siły przybliża Was do założenia mocniejszego miecza albo topora. Dzięki temu wcześniej odblokujecie kolejne bronie, szybciej spełniacie ich wymagania i zadajecie coraz większe obrażenia. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja z pierścieniami. Na początku korzystam po prostu z najlepszych przedmiotów zwiększających siłę, jakie jestem w stanie zdobyć. Najpierw zakładam te znalezione za darmo podczas eksploracji świata. A kiedy później pojawiają się u handlarzy ich mocniejsze odpowiedniki lub kolejne egzemplarze, bez zastanowienia wymieniam wyposażenie na lepsze. Nie ma sensu oszczędzać tych bonusów. Jeżeli dzięki 2 pierścieniom i amuletowi mogę wcześniej założyć kolejną broń, praktycznie zawsze będzie to najlepsza decyzja, ale tylko do pewnego momentu, bo większość graczy popełnia tutaj dokładnie ten sam błąd. Kiedy zdobywają już swoją docelową broń i mają odpowiednio wysoką siłę, nadal kurczowo trzymają się amuletów i pierścieni zwiększających obrażenia. Tylko że gra wcale już ich za to nie wynagradza. Zrobiłem prosty test. Założyłem końcową broń. Zdjąłem cały zestaw zwiększający siłę i zamiast niego założyłem wyposażenie nastawione na obronę. Następnie poszedłem walczyć z nieumarłym orkiem wojownikiem. I wiecie co się okazało? Liczba ciosów potrzebnych do jego zabicia nie zmieniła się ani o 1. Nadal 2. Zmieniło się natomiast coś znacznie ważniejszego. Przestałem dostawać tak duże obrażenia. Spóźniony unik nie kończył się już utratą połowy życia, a pojedynczy błąd podczas walki przestał być aż tak dotkliwy. I właśnie wtedy zrozumiałem jedną rzecz. W pewnym momencie wojownik przestaje potrzebować kolejnych punktów siły, zaczyna natomiast potrzebować większej przeżywalności. I tutaj mam dla Was prostą zasadę. Nie musicie liczyć wzorów obrażeń, analizować statystyk potworów, ani szukać tabelek w internecie. Wystarczy wykonać prosty test. Załóżcie cały zestaw zwiększający siłę i sprawdźcie, ile ciosów potrzebujecie, żeby pokonać przeciwnika, który stanowi dla Was realne wyzwanie. Następnie zdejmijcie amulet oraz pierścienie zwiększające siłę, załóżcie przedmioty defensywne i wykonajcie dokładnie ten sam test. Jeżeli przeciwnik nadal ginie po tej samej liczbie ciosów, to znaczy, że dodatkowa siła przestała dawać Wam realną przewagę. I właśnie wtedy warto całkowicie zmienić wyposażenie. To jednak rodzi kolejne pytanie.
Po jakie przedmioty wtedy sięgnąć? Moim zdaniem najlepszym wyborem dla wojownika w końcowej fazie gry jest amulet magicznego pancerza. Zapewnia on odporność na obrażenia sieczne, obuchowe i kłute, a dodatkowo zwiększa odporność na ogień, wiatr, lód oraz energię. To zestaw bonusów, który podczas walki wręcz odczujecie zdecydowanie bardziej niż kolejne kilkanaście punktów siły. Jeżeli chodzi o pierścienie, polecam pierścień magicznego pancerza oraz większy pierścień niezwyciężoności. Pierwszy zwiększa odporność na obrażenia fizyczne, drugi uzupełnia pozostałe rodzaje ochrony. Razem tworzą zestaw, dzięki któremu wojownik staje się wyraźnie trudniejszy do zabicia, nie tracąc praktycznie nic ze swojej skuteczności ofensywnej. Podsumowując, we wczesnej grze stawiajcie na siłę. Zakładajcie najlepszy dostępny amulet oraz 2 najmocniejsze pierścienie zwiększające siłę, jakie uda wam się zdobyć lub kupić. Natomiast kiedy osiągniecie już próg obrażeń dla swojej końcowej broni i zauważycie, że przeciwnicy nadal giną po tej samej liczbie ciosów, wymieńcie cały zestaw na amulet magicznego pancerza, pierścień magicznego pancerza oraz większy pierścień niezwyciężoności. To właśnie taki komplet uważam za najlepszy dla wojownika w końcowej fazie Gothic Remake. Jeżeli natomiast nie macie jeszcze tych przedmiotów, pokażę wam teraz, gdzie każdy z nich możecie zdobyć. Amulet siły znajdziecie w enklawie orków. Znajduje się w skrzyni nieopodal areny. Można go również kupić od Skorpiona, który po wydarzeniach w Starym Obozie znajduje się niedaleko chaty Kawalorna. Pierścień siły znajdziecie w skrzyni Arto w pokoju magnatów w Starym Obozie lub kupicie od Kronosa od 2 rozdziału. Pierścień mocy znajdziecie w skrzyni w chacie Laresa w Nowym Obozie lub kupicie od 2 rozdziału od Kronosa. Amulet magicznego pancerza znajdziecie w skrzyni w świątyni Śniącego. Znajduje się ponad mostem, pod którym przepływa Morze Magmy. Większy pierścień niezwyciężoności możecie znaleźć w ruinach wieży mgieł. Kiedy rozwiążecie zagadkę Chromanina, będziecie mogli dostać się do skrzyni. Ponadto występuje on w ciele Gomeza oraz możecie go kupić po 4 rozdziale u Balakadara. U wspomnianego guru kupicie nie tylko większy pierścień niezwyciężoności, ale i również pierścień magicznego pancerza. Przejdźmy teraz do postaci walczących na dystans. Tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Na początku gry zdecydowanie warto postawić na zręczność. Amulet zręczności zwiększa ją o 15 punktów, dzięki czemu szybciej spełniacie wymagania kolejnych łuków i kusz oraz zwiększacie zadawane obrażenia. Do tego dokładam 2 najlepsze pierścienie zwiększające zręczność, jakie jestem w stanie zdobyć. Najpierw korzystam z tych znalezionych podczas eksploracji świata, a później, gdy pojawią się u handlarzy kolejne egzemplarze lub lepsze wersje, po prostu wymieniam je na mocniejsze. Na tym etapie nie ma sensu oszczędzać. Każdy dodatkowy punkt zręczności przybliża Was do kolejnego progu obrażeń. I właśnie tutaj pojawia się największa różnica względem tego, jak większość graczy myśli o tym buildzie. Nie chodzi o to, żeby mieć jak najwyższą zręczność. Chodzi o to, żeby mieć jej dokładnie tyle, ile potrzeba. Załóżmy więc, że osiągnęliście już kolejny próg obrażeń. Ork wojownik, którego wcześniej zabijaliście 2 strzałami, teraz ginie od 1. Pojawia się więc pytanie, czy kolejne 15 punktów zręczności coś jeszcze zmieni? Sprawdźmy. Zdejmuję amulet zręczności i zamiast niego zakładam amulet magicznego pancerza. Powtarzam dokładnie ten sam test. Efekt? Przeciwnik nadal ginie od 1 strzału. Moje obrażenia na papierze są wprawdzie trochę niższe, ale rzeczywista skuteczność postaci nie zmieniła się praktycznie wcale. I właśnie tutaj większość graczy popełnia ten sam błąd co wcześniej przy wojowniku. Patrzą wyłącznie na liczbę zręczności. Ja patrzę na efekt. Jeżeli przeciwnicy nadal giną po tej samej liczbie trafień, dalsze zwiększanie zręczności przestaje mieć większy sens.
Od tego momentu znacznie ważniejsze staje się przeżycie sytuacji, w której przeciwnik jednak zdoła do nas podejść. Dlatego właśnie całkowicie zmieniam wyposażenie. Jeżeli gracie typowym glass canonem i zależy wam wyłącznie na maksymalnych obrażeniach z dystansu, możecie oczywiście nadal inwestować w zręczność. To podejście ma sens, jeśli walczycie praktycznie wyłącznie z bezpiecznej odległości i chcecie wycisnąć z łuku albo kuszy absolutne maksimum. Pamiętajcie jednak, że taka sytuacja zdarza się stosunkowo rzadko. W większości przypadków po osiągnięciu kolejnego progu obrażeń, dodatkowa zręczność nie skraca już liczby potrzebnych trafień. Dlatego mój docelowy zestaw wygląda inaczej. Amulet zręczności odkładam do ekwipunku. Jego miejsce zajmuje amulet magicznego pancerza. Jeśli chodzi o pierścienie, tutaj mamy dwie sensowne możliwości. Pierwsza to pierścień magicznego pancerza połączony z większym pierścieniem niezwyciężoności. Druga, która moim zdaniem w wielu sytuacjach wypada jeszcze lepiej, to po prostu dwa większe pierścienie niezwyciężoności. Dzięki temu zyskujemy bardzo wysoką odporność zarówno na obrażenia fizyczne, jak i żywiołowe, co świetnie uzupełnia styl gry postacią walczącej na dystans. Kiedy przeciwnik jednak skróci dystans albo zostaniecie otoczeni, różnicę odczujecie natychmiast. Jeszcze jedna rzecz dotycząca kuszy. Jeżeli gracie właśnie kusznikiem, sytuacja wygląda jeszcze korzystniej. Najpotężniejsze kusze w grze można mieć przygotowane jednocześnie na pasku szybkiego dostępu. W praktyce oznacza to, że możecie oddać 3 strzały praktycznie bez przerwy, błyskawicznie zmieniając broń po każdym wystrzale. Dlatego nawet jeśli jakiś silniejszy przeciwnik nie ginie od jednego bełtu, wcale nie oznacza to problemu. Oddajecie pierwszy strzał, zmiana kuszy, drugi strzał, zmiana kuszy, trzeci strzał. I walka najczęściej kończy się, zanim przeciwnik zdąży do was podejść. Dokładnie z tego powodu nie widzę większego sensu w gonieniu za absolutnym maksimum zręczności, tylko po to, żeby sporadycznie zabić jednego przeciwnika jednym strzałem zamiast 2. Podsumowując, na początku gry inwestujecie w zręczność. Zakładacie najlepszy dostępny amulet zręczności oraz 2 najmocniejsze pierścienie zwiększające zręczność, jakie uda wam się znaleźć lub kupić. Natomiast kiedy osiągniecie kolejny próg obrażeń i zauważycie, że przeciwnicy nadal giną po tej samej liczbie trafień, wymieńcie cały zestaw na wyposażenie defensywne. Moim wyborem jest amulet magicznego pancerza oraz 2 większe pierścienie niezwyciężoności. To właśnie taki komplet uważam za najbardziej uniwersalny dla postaci walczącej na dystans w końcowej fazie Gothic Remake. Jeżeli natomiast nie macie jeszcze tych przedmiotów, pokażę wam teraz, gdzie każdy z nich można zdobyć. Amulet zręczności znajdziecie w enklawie orków, tuż obok tronu wodza plemienia. Oraz możecie go kupić również u Skorpiona, który przebywa obok chaty Kawalorna. Większy pierścień zwinności znajdziecie w skrzyni w wieży Kruka, na samym jej szczycie, w starym obozie. Możecie go również kupić od Kronosa i Dextera. Pomniejszy pierścień zwinności znajdziecie w odnodze jednego z tuneli, na samym dole starej kopalni. Ponadto można go kupić od Kronosa lub zastępczo użyć pierścienia Mordraga, jeśli zaprowadzicie go ze starego do nowego obozu, a w zasadzie to on was zaprowadzi. Na koniec zostawiłem build, który podczas wszystkich testów zaskoczył mnie najbardziej. Mag, a właściwie mag hybryda. Dlaczego nie klasyczny mag? Bo moim zdaniem w Gothic Remake granie wyłącznie zaklęciami zwyczajnie się nie opłaca. Na początku gry podstawowe czary radzą sobie naprawdę dobrze. Problem pojawia się później. Coraz silniejsi przeciwnicy mają coraz większe odporności, a zaklęcia zaczynają zadawać zaskakująco małe obrażenia. Z kolei te najpotężniejsze wymagają ogromnych ilości many albo bardzo długiego czasu rzucania. I w pewnym momencie dochodzi do absurdalnych sytuacji. Żeby zabić jednego przeciwnika, trzeba rzucić kilka kosztownych zaklęć. Tymczasem wojownik potrafi zrobić dokładnie to samo 2 uderzeniami topora. Dlatego właśnie mój mag wygląda zupełnie inaczej. Nie próbuję wygrać każdej walki samą magią. Najpierw wykorzystuję zaklęcia do przejęcia kontroli nad polem walki. Burza ognia osłabia grupy przeciwników, bryła lodu eliminuje z walki najgroźniejszego wroga. Przywołania. Szkielety, demon czy armia umarłych odciągają uwagę przeciwników. A kiedy wszystko jest już odpowiednio przygotowane, do gry wchodzi pięść trolla albo gniew Inosa. I właśnie dlatego dobór biżuterii wygląda tutaj zupełnie inaczej niż mogłoby się wydawać. Na początku większość graczy zrobi to, co podpowiada logika. Mag to oczywiście amulet magii. I faktycznie,
Do czasu zdobycia lepszego wyposażenia jest to bardzo dobry wybór. Dodatkowe 30 punktów many pozwala częściej korzystać z zaklęć i znacznie ułatwia rozwój postaci. Ale kiedy zdobyłem amulet oświecenia, praktycznie od razu przestałem używać amuletu magii. Dlaczego? Bo amulet oświecenia daje jednocześnie 40 punktów zdrowia oraz 40 punktów many, czyli otrzymujemy więcej many niż z amuletu magii, a dodatkowo zyskujemy sporą ilość zdrowia. Dla maga hybrydy to ogromna różnica. Ja regularnie walczę również w zwarciu. Dobiegam do przeciwnika, kończę walkę bronią dwuręczną i właśnie wtedy każde dodatkowe punkty życia zaczynają naprawdę procentować. Dlatego uważam, że amulet oświecenia jest zdecydowanie najlepszym amuletem dla maga hybrydy w końcowej fazie gry. Podobnie wygląda sytuacja z pierścieniami. Przez większość gry używam pierścienia oświecenia, który zwiększa zarówno zdrowie, jak i manę. Drugi slot zależy już od tego, czego w danym momencie najbardziej potrzebuję. Jeżeli nadal brakuje mi many do swobodnego korzystania z najpotężniejszych zaklęć, zakładam pierścień magii. Natomiast kiedy osiągnę już odpowiedni zapas many i wiem, że bez problemu jestem w stanie rzucić pełną kombinację zaklęć, przesiadam się na większy pierścień niezwyciężoności. Bo dokładnie tak samo jak w przypadku wojownika i łucznika, w pewnym momencie kolejne punkty many przestają rozwiązywać mój największy problem. Znacznie cenniejsza staje się wtedy przeżywalność. Zwłaszcza, że po rzuceniu zaklęć bardzo często kończę walkę z bronią w ręku. Jeżeli dopiero rozwijacie maga, korzystajcie z amuletu magii oraz przedmiotów zwiększających manę. To właśnie wtedy dają największą wartość. Natomiast gdy zdobędziecie już amulet oświecenia, a wasza mana przestanie być ograniczeniem, warto stopniowo przechodzić na bardziej defensywne wyposażenie. Moim docelowym zestawem jest amulet oświecenia, pierścień oświecenia oraz większy pierścień niezwyciężoności. To właśnie taki komplet najlepiej sprawdził się podczas wszystkich moich testów maga hybrydy. Jeżeli natomiast nie macie jeszcze tych przedmiotów, pokażę wam teraz, gdzie każdy z nich można zdobyć. Amulet magii znajdziecie w piwnicach Górskiej Fortecy. Znajduje się w skrzyni w lochu. Amulet oświecenia sprzedawany jest przez Xardasa. Pierścień magii znajdziecie w jaskini pełnej goblinów. Znajduje się w skrzyni. Pierścień oświecenia możecie znaleźć w skrzyni Iberiona, w świątyni w obozie na Bractwie. Ponadto występuje w Górskiej Fortecy. Możecie go również kupić od Xardasa i Kronosa. Większość z wymienionych dzisiaj pierścieni i amuletów kupicie od Kronosa, który znajduje się w nowym obozie. Gdyby czegoś nie miał, warto również zajrzeć do Balakadara, w obozie na bagnie. Po przygotowaniu tego materiału całkowicie zmieniłem sposób dobierania pierścieni i amuletów. Dzisiaj nie pytam już, który przedmiot jest najlepszy. Zadaję sobie zupełnie inne pytanie. Czego mojej postaci brakuje właśnie teraz? Jeżeli brakuje mi siły do założenia nowej broni, wybieram amulet siły i pierścienie zwiększające siłę. Jeżeli potrzebuję jeszcze kilku punktów zręczności, żeby wejść w kolejny próg obrażeń z łuku lub kuszy, zakładam amulet zręczności i odpowiednie pierścienie zwiększające zręczność. Jeżeli gram magiem hybrydą i na początku brakuje mi many, korzystam z amuletu magii. Później przesiadam się na amulet oświecenia, który daje jednocześnie więcej zdrowia i jeszcze większy zapas many. Ale później przychodzi moment, o którym większość graczy w ogóle nie myśli. Wasza broń osiąga już swój pełny potencjał, przeciwnicy nadal giną po tej samej liczbie ciosów albo strzałów. I wtedy warto zadać sobie jedno bardzo proste pytanie. Czy kolejne punkty siły, zręczności albo many naprawdę jeszcze coś zmieniają? Bo jeżeli odpowiedź brzmi nie, to właśnie znaleźliście moment, w którym warto całkowicie zmienić sposób myślenia o swojej postaci. Zamiast inwestować w kolejne punkty, w statystyki ofensywne, zacznijcie inwestować w przeżywalność. To właśnie wtedy do gry wchodzi amulet magicznego pancerza, pierścień magicznego pancerza, większe pierścienie niezwyciężoności, albo w przypadku maga hybrydy amulet oświecenia oraz bardziej defensywne pierścienie. Bo od tego momentu największym problemem nie jest już zadawanie obrażeń, największym problemem staje się przeżycie walki. Dlatego chciałbym, żebyście po tym materiale zapamiętali jedną rzecz. Nie dobierajcie amuletów i pierścieni do klasy postaci. Dobierajcie je do problemu, który wasza postać próbuje rozwiązać na danym etapie gry. To właśnie dlatego przez większość filmu nie mówiłem o jednym najlepszym zestawie,
bo taki zestaw po prostu nie istnieje. Najlepszy zestaw zmienia się razem z waszą postacią. Nie bójcie się więc eksperymentować. Co jakiś czas zdejmijcie amulet albo pierścienie zwiększające siłę czy zręczność i sprawdźcie, czy przeciwnicy nadal giną po tej samej liczbie ciosów lub strzałów. Jeżeli tak, to prawdopodobnie właśnie nadszedł moment, żeby zmienić kilka punktów obrażeń na znacznie większą przeżywalność. Bo czasami postać, która zadaje odrobinę mniej obrażeń, ale wytrzymuje 2 razy więcej, okazuje się po prostu znacznie skuteczniejsza. Po wszystkich testach doszedłem do jednego prostego wniosku. Najsilniejsza postać w Gothic Remake to nie ta, która ma najwyższe statystyki, to ta, która w danym momencie ma dokładnie takie statystyki, jakich naprawdę potrzebuje. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu koniecznie napiszcie, z jakiego zestawu pierścieni i amuletów korzystacie oraz czy po obejrzeniu tego filmu zamierzacie coś zmienić w swoim buildzie. Jestem bardzo ciekawy wyników waszych testów. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale na Tawernie Gothic.